Zabieramy cię do Gaziantep, miasta jedzenia. Oprócz tego wyjdę z antycznego grobu. Zobaczysz największą tamę w Turcji, stolicę Królestwa Sprawiedliwego Władcy, gdzie lud był szczęśliwy. Zacznijmy jednak dzień od kąpieli w biblijnym Eufracie. Eufrat, jak przystało na rzekę biblijną, jest całkiem czysty i turkusowy, a w tym miejscu rozlewa się przepięknie dzięki ogromnej tamie Ataturka, którą zobaczymy później. Tymczasem testujemy Eufrat. No dobrze, popływane. Teraz spożywamy z naszego miedzianego kompletu pozyskanego w Diyarbakır kawę kurdyjską. I za chwilę przejdziemy dalej do historii, jaką opowiada to miejsce. Ale się nagrzał ten kubek strasznie, nie da się w nim kawy trzymać. Witamy ze starożytnego miasta Perre. Jest to jeden z głównych ośrodków cywilizacji Kartageny. Ale od początku, co to za cywilizacja, skąd wzięło się to miasto? Dawno temu istniała cywilizacja starożytnej Persji, potężna, z siedzibą w Persepolis, tam gdzie obecnie jest centralny Iran. Rządził nią Dariusz I, a później jego następca Xerxes. Z tejże linii rodu właśnie wywodzi się władza Kartageny, która to oddzieliła się od Persji. Jednym z głównych władców, najbardziej zapamiętanych, jest Antiochos I. Był to niezrównoważony człowiek, absurdalny. Stworzył własną religię, w której porównywał się do Boga. Kazał ludziom rzeźbić posągi, na których Bóg podaje mu rękę. Ale jednak władał swoim własnym potężnym królestwem. To miało miejsce w wieku I przed naszą erą. Później jego następca w wieku I naszej ery już oddał się w suwerenność Rzymowi. I wówczas miasto stało się częścią Imperium Rzymskiego, płaciło podatki na Wielki Rzym i między innymi finansowało budowę mostu, który widzieliście. Z tego, co tutaj jest napisane, w tej części miasta, którą właśnie eksplorujemy, istniały warsztaty, gdzie ludzie produkowali rzeczy z kamienia. Być może mieszkali tutaj także. Tutaj jest komnata grobowca. Są szkielety. I wszystkie rzeczy, jakie będą mi potrzebne po śmierci. W pobliżu znajduje się studnia, z której czerpano wodę do okolicznych warsztatów i być może też rytuałów pogrzebowych. Ma 66 schodów i jest przerażająca. Wow, wąska. Groby, z jakich właśnie wyszedłem, że czasem umieszczano też w takich niszach, które najpierw ręcznie rzeźbiono w skale, a później rzeźbiono sam grób na dole. Przeważnie pozostawały one bez żadnych ozdób, jednakże czasem pojawiał się jakiś ornament wokół. To jest czasów rzymskich. Groby były oczywiście wyryte w kamieniu. Niektóre były przykryte jedną płytą kamienną, a niektóre grubymi blokami. Tych bloków mogło być wiele. I tak sobie teraz myślę, że władca Antiochos I pewnie był przykryty wieloma grubymi blokami kamiennymi, tak żeby już nie mógł stać przypadkiem z powrotem.
niezwykłym psychopatą. Jesteśmy w miejscu, w którym wytwarzano wino. W największym zbiorniku panowie w Kieckach udeptywali winogrona. Przy niektórych zbiornikach były wydrążane kanały, czyli takie instalacje, którymi spływał sok wprost do wydrążonych dziur, w których łatwo można było oddzielić pulpę. Czasem, gdy sok był wystarczająco oczyszczony z części winogron, ustawiano w miejscu dziur pitos, czyli wielki słój, do którego bezpośrednio pozyskiwano przyszłe wino. Mieli w tamtych czasach też różnego rodzaju konstrukcje, mechanizmy, które pozwalały im pozyskiwać m.in. oliwy z oliwek, czy odpowiednie surowce z pulpy z winogron. Używali do tego celu prasy, która była przeważnie, tak jak tutaj, drewniana. Tam umieszczano pulpę lub też oliwki w specjalnych matach i dzięki naciskowi, który szedł z tego kamienia, po prostu było to ugniatane i wychodził surowiec, który nas interesuje. Generalnie cały ten region stanowi bardzo smakowity kąsek dla archeologów i jest jednym wielkim wykopaliskiem archeologicznym. Tutaj akurat za mną panowie wciąż pracują. Właśnie wykopali przed chwilą głowę meduzy i jakiś wielki zgar ze stali. Tak więc, 2000 lat temu pewien helenistyczny, psychopatyczny władca, który zrzekł się swoich perskich korzeni i aspirował do roli Boga, założył swoje królestwo i władał nim, które obejmowało północną część dorzecza Eufratu. My dzisiaj dzięki temu niesamowitemu władcy psychopatycznemu możemy podziwiać wspaniałe rzeczy, jak na przykład te ogromne posągi na górze Nemruta, przepięknie oświetlone od strony wschodzącego słońca, jak i drugą ich partię oświetloną słońcem z kolei zachodzącym. To jest naprawdę coś, czego dzisiaj nikt nie projektuje, nikt nie tworzy. To są niesamowite rzeczy. 2000 lat później z kolei pojawia się kolejny człowiek, prawie Bóg, bo tak uważany jest za wielu Turków. Ataturk, czyli twórca Turcji, pozostawił swoje imię na wielu różnych obiektach, między innymi tej potężnej tamie, która ma szerokość 2 km. Niestety, nadeszła już jesień, a dni są coraz krótsze, więc mamy coraz mniej czasu. Tak oto zaszło słońce, a my jesteśmy w kolejnym mieście, Gaziantep. To miasto, tak jak wszystko w południowo-wschodniej Turcji, ma ogromny pokład historyczny. Za nami znajduje się twierdza tego miasta. Oprócz tego słynie ono podobno z dobrego jedzenia i z pistacji. Sprawdźmy, czy tak jest naprawdę. Chłopak nas ostrzegł, że tutaj jest niebezpiecznie, że się biją, palą i różne rzeczy robią. Jak widać, we wszystkich oknach są kraty. To okno jest największe w tej dzielnicy. Miasto słynęło kiedyś z produkcji mydła. Tutaj pod nami są takie otwory, gdzie trzymano oliwki w tym celu. Stworzono też specjalną platformę widokową, szklaną, po której możemy chodzić, ale trzeba uważać, bo tutaj niektóre szyby są pęknięte. Nie można wpaść do środka. Mamy pierwsze stanowisko, oczywiście wszędzie są z przodu pistacje, chyba różne rodzaje. English? English speak? Aha. Taste, okej. Są też jakieś takie placki, które są zrobione z jogurtu, z mąki. Nie wiem dokładnie co to jest, typu chleba podobno. Dobrze, że mam mocne zęby, bo nie każdy mógłby pogryźć. Czuję się jakbym gryzła kamienie. A jaki smak oprócz tego? Kamienia. Kolejny sklep i znowu wiele rodzajów pistacji.
Jesteśmy teraz w sklepie u pana, którego ojciec i którego syn produkują garnki z miedzi. Pan wraz z swoim synem uciekli przed wojną w Syrii i teraz mieszkają tutaj w Turcji, w Gaziantep. Specjalne metalowe końcówki pozwalają wytwarzać pożądany kształt na miedzianych naczyniach. Wszystko jest robione ręcznie. ايوه هذا كروب جبنا ضيقات بالفاضي هذا عملني عريضه Teşekkürler. Chłopaki tutaj jedzą obok nas szamkę z ajranem, który też trzeba zamówić. Cacık. Dżadzik, Bize cacık. koftę. Zamówiliśmy szaszłyki z baraniny i zobaczcie, ile dodatków nam podali na stole. Jak zwykle tutaj w Turcji mnóstwo dodatków, jest ajran. Mięso jest takie delikatne, Tak? bardzo dobre. Pyszna pita, taka pulchna. Teraz spróbuję dodatku. Duża ilość mięty. Baranina rozpływała się w ustach. Jak zamawiasz szaszłyka, dostajesz pełno sałatek, cebulę z pietruszką, sałatę z pomidorem, sos z tzacyki, dużo mięty, dużo dodatków. No i na końcu zawsze zamawiamy czaj, którego też nigdy nie liczą. A, i ajran jeszcze w cenie. Kruche, słodkie, jakby dużo cukru. W środku jakby ser, rozpływa się ciepły. Rzeczywiście, słuchajcie, Gaziantep oferuje jedzenie niesamowite. Otóż baranina była tak delikatna, że brak słów. A teraz jesteśmy w kolejnym niesamowicie ciekawym miejscu, które warto wspomnieć. Na południe od gór Taunus. Otóż, zacznijmy od początku. Dawno temu, około 2000-1500 lat temu, narodziła się potężna cywilizacja Hetydów. Później Hetydzi rozrośli się do tego stopnia, że władali całą obecną Turcją i terenem na południe i na wschód od niej. Prawdopodobnie dzięki bardzo nowoczesnej armii. W wieku IX przed naszą erą istniał wspaniały człowiek, potężny król Adajnawa, sprawiedliwy i dobry. Ustanowił on wówczas to miasto, które było jednym z głównych ośrodków królestwa Adanawy. Sprawdźmy, kim był ten człowiek i co oferuje to miejsce. Hetyci operowali językiem fenicyjskim już od roku mniej więcej 1200 przed naszą erą. Język ten zawierał także własny alfabet, którym się posługiwali. Dzięki współczesnym profesorom jesteśmy w stanie rozszyfrować, o czym pisali. Wiemy, że ciągle chodzą. Nie mogę tego wytrzymać. I to właśnie dzięki temu, że Hetyci mieli to swoje pismo, stare i nowe zapisy hieroglifami i alfabetem, oraz dzięki tym profesorom, którzy to rozszyfrowali, jesteśmy w stanie ocenić to, że właśnie król Adajnawa był człowiekiem dobrym, ponieważ jest tutaj mnóstwo zapisów na terenie tego miasta, na murach i tak dalej, które informują nas o tym, że zależało mu na tym, aby utrzymać pokój z innymi królestwami, z innymi władcami. Zależało mu na tym, żeby obywatele żyli w jak najlepszych warunkach. Zależało mu też na tym, aby to miejsce pozostało Adajnawą po wsze czasy, tak jak słońce nazywa się słońcem, a księżyc nazywa się księżycem. Aby każdy, kto w przyszłości będzie władał tym miejscem, odkryje to miejsce, nie starał się zmienić jego nazwy z szacunku dla założyciela. Dzięki sprawiedliwej władzy dobrego i rozsądnego króla Hetyci wiedli wspaniałe życie. By celebrować to, co roku urządzali wielkie ceremonie, na których było mnóstwo wspaniałych potraw i grajków. Mieli m.in. liry, tamburyny i świętowali, cieszyli się z życia. O tym wspomina nam ta oto płaskorzeźba zachowana z tego miasta, na których widać właśnie ludzi, którzy mają wspaniałe różnego rodzaju potrawy oraz grajków. Dobry król
dobre życie. Chetyci oprócz swojego hieroglificznego pisma mieli także swoją religię. Najważniejszym bogiem w tej religii był Bóg burzy. Został on przedstawiony na tej oto rzeźbie. Na rzeźbie tej widnieją także hieroglify, które informują nas o tym, że dzięki dobrej władzy króla, sprawiedliwej i mądrej, Bóg wyciąga do ludu rękę. Być może właśnie dlatego żyło im się tak dobrze. Generalnie w tym mieście nie zachowało się zbyt wiele. Ono zostało zresztą odkryte dopiero w roku 1946, więc być może czeka na nas tu jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. To, co znaleziono, najcenniejsze, czyli rzeźby, płaskorzeźby, hieroglify, wyniesiono w jedno konkretne miejsce. A poza tym, tutaj są tylko jakieś otwory w ziemi, jakieś tam elementy fundamentów, które sugerują nam, co tu było. Ale nic poza tym. Nieopodal Azativady znajduje się także inna ciekawostka. Otóż jest to miasto antyczne, młodsze o 1000 lat od Azativady. Zachowała się tutaj między innymi ta fajna alejka, dzięki której możemy poczuć się jak Rzymianie spacerujący wzdłuż kolumn obok galerii sklepów.